Siemanko, dzisiaj kolejna odsłona God of War'a. Dzisiaj będziemy narzekać. Nie podoba mi się to mega. Baby, to mieć no w takim razie. No, w tego gawa teraz. Denerwować. I śmiać się. Udusiłem żonę. Ale ta dziwna animacja. A wszystko tylko po to, żeby zdobyć 100% w God of War Ascension. Zapraszam. Tym razem nie popełniłem błędu z poziomem trudności, bo wybrałem trudny, który jest wymagany do jednego z osiągnięć. Ale błąd tkwi gdzie indziej. Przekonacie się o tym potem. Grę otwiera sesja Sadomaso z Megairą, jedną z 3 furii, wysłanek i sług Aresa. Zapomniała słowa bezpieczeństwa i gdy poszło o krok za daleko, nasz blady generał dał radę się wyrwać. Jako że nie są zbyt inteligentne, przykuły go jego własnymi ostrzami, więc od razu mamy czym się bić. I od razu zgarniamy pierwszą trofkę, czyli skazany na śmierć. Oprawczyni ucieka, a my jako, że nic nie mamy więcej do roboty, to lecimy za nią. Całe więzienie, z tego co zrozumiałem, jest w ciele Hekatoncheirów, czyli sturenkich dzieci tytanów. Tak więc walczymy przy okazji z całym więzieniem i to dosłownie. Po pokonaniu jego ręki wpada ręce, które sięką. Pan Zbyszek Nowak akceptuje ten referenc. Jeden raz pan mnie dotknął i ja śpię. Po walących się ścianach zjeżdżamy do... kanałów oczywiście. Jasne, że sturency mają nawet kanały w sobie, bo kanały w każdej dobrej grze znaleźć się muszą. Cała sekwencja dalej to bicie się z mobami, skakanie po cały czas poruszającym terenie i parę potyczek z Hekatoncheironami. Wspomnę tutaj od razu o jednej ciekawostce. W pewnym momencie uwalniamy jednego łysego draba, którego na pierwszy rzut oka miażdży bestia. Ale gdy odpalimy multiplayer, tak, w tym gowie jest multiplayer, do którego wrócimy, okazuje się, że bogowie go ratują, wyteleportowując cholera wie gdzie i jest postacią grywalną w treningu trybu wieloosobowego. Nice. W pewnym momencie furie próbują iluzją oszukać Kratosa i spełnią mu grupę nagich ladacznic, czy seksworkerek, czy jak to się tam teraz mówi. A że Kratos to Bogusław Linda w tej części i on dokładnie wie, że to złe kobiety są, to od razu sierp w nią i do parteru. Do akcji wkracza Tytan, a po starciu, w sumie to w trakcie, nie wiem, nie wnikam, zgarniamy. Jak śmiesz podnosić na mnie rękę? Kratos podnosi jakiś amulet i cofamy się w czasie o 3 tygodnie jak w pierwszym gowie. Chronologia wydarzeń w tej grze to jakaś tragedia, ale postaram się wszystko po kolei opisać. Nasz wojas chilluje sobie bombę na chacie, przychodzi do niego czarny, trendowaty człowiek i zamiast coś podwędzić, to daje amulecik. Całe otoczenie znika, chłop nawija, że wszystko to iluzja i złam przysięgę złożoną bogom. A, bo gra dzieje się 10 lat przed pierwszą częścią na samym początku służby, tak napomknę tylko. Bez zbędnego gadania, chłop w bąblach wysyła nas do Delf. Wieś, gdzie łysy sobie mieszka, to Kira, więc to nasz następny poziom. Po krótkiej eksploracji trafiamy na słoniowatego oponenta, ja bym go nazwał Mastodonem, ale to olbrzym. Po zabiciu go w minigierce, bo tutaj nie ma tak, że klikasz kółko i dobijasz, tylko chwytasz oponenta R1 i obijasz unikając ataków gałką. Oraz w wykonaniu trepanacji czaszki zgarniamy z otwartym umysłem. Dosłownie parę sekund potem wpada, a wokół bucha jucha. Wierzę grze, a ona mówi, że to za zbrukanie protagonisty krwią w ilości 500 wiader. Okej. Wspinaczkę dalej, Tyrande z Warcrafta mówi, że zgarniaj magię. Ci, którzy szukają prawdy, nie zostaną dotknięci żarem ognia Aresa. Rozwalamy garnek i dostajemy pierwszą magię, czyli ogień Aresa. W Ascension nie dostajemy jako takich umiejętności, co różne enchanty na ostrza chaosu z unikatową akcją, jak wypełniamy wskaźnik gniewu i akcją specjalną kosztującą manę. Ale pucharka za to brak. Sadgę. Poznajemy mięso armatnie w postaci kozłoludów, cała gra jest nimi usrana jak Diablo 4 oraz tutejsze meduzy. Trafiamy do pomieszczenia z jeżdżącą wokół zgniatarką, po rozwiązaniu zagadki ciągnąc łańcuchy dostajemy trofkę Koło Fortuny. Przed nami kolejne kanały, czyli etap zbiornik ze spuchą, znaczy zbiornik po prostu. Zjeżdżalnia na sam dół, rozwalamy następny dzban i Poseidon robi dla nas loda, znaczy daje nam moc swojego loda, znaczy moc lodu. Na pewno jest fanem Gotika. Ładujemy się na wielkiego węża, którym dolatujemy do huba Delfickiej wieży. Musimy tu doprowadzić 3 wężory i jednego już odhaczyliśmy. Na szczycie atakuje nas Chimera, boss czy tam mini-boss. Walimy ją na łeb, ciągniemy łańcuch i podjeżdża gad, którym będziemy się poruszać dalej. Skaczemy dalej po wężach, a w środku jednego z nich jakimś cudem znajduje się trzeci garnuch od magii, tym razem piorun Zeusa. Potem cumujemy drugiego i po jakimś czasie trzeciego gada do wieży. Zgrupowanie wszystkich 3 owocuje pucharkiem Klątwa Doliny Węży. Swoją drogą polecam ten film, Doktor Lubicz w akcji, jeden z moich ulubionych odcinków Masochisty. Na szczycie wieży, w miejscu walki z Chimerą, tym razem tłuczymy Manticore, czyli coś na kształt jej ewolucji. W trakcie łupanki ulepszyłem jedną z magii, a mianowicie ogień Aresa. Za ten czyn wpadło, a kto bogatemu zabroni.
O! Kto bogatemu zabronił? Udało ci się zdobyć trofeum, spoko. Ubicie bestii minigierką, nagrodzone zostało trofką Gorący Bufet. Dalej praktykujemy zajęcie wymagające krzepy. Obciąganie? Wysuwa się most i wchodzimy w końcu do świątyni delfickiej. Jak teraz to piszę, to jestem pod wrażeniem, jak w tej grze nic się absolutnie nie dzieje, naprawdę. Walka z Cerberuchem i znowu trzeba coś ciągnąć. Poznajemy nową mechanikę, a mianowicie wskakujemy pod obozowy prysznic i wdychamy opary. Wpada gazownik. Owe opary, szczerze mówiąc, nie wiem co robią, czy one cofają w czasie, czy przenoszą do przodu, czy dają moc potężnej rudej, w sensie rdzy. W każdym razie możemy rozdupcać niektóre bramy pod ich wpływem. Rozwalamy taką i poznajemy następnego soon to be bossa, który w kascence eliminuje Jarosława Boberka. Mój panie, stawiasz przed nami bardzo trudne wyzwania. I już wiemy, że to bardzo zły człowiek. Chwilę potem zgarniamy trofkę za wykorzystanie 5 różnych broni specjalnych. A są takie specjalne, o Jezu, posłuchajcie. Uwaga, uwaga. Miecz, maczuga, włócznia / oszczep, proca i tarcza. Bo tak, w tej grze devowie uznali, że Kratos musi umieć podnosić bronię po oponentach, cholera wie czemu. Może dlatego, że w sumie jedyny główny oręż to ostrza chaosu, no. Ja z tych specjalnych broni korzystałem tylko po to, aby zyskać tą trofkę, czyli narzędzia zniszczenia. No może oszczep i proca były ok, bo to nie bronie do walki wręcz. Następnie podróż przez całą świątynię, gdzie w sumie oprócz zdobycia ostatniego enchantu / magii, hadesowych dusz, nic się nie dzieje. Na końcu lokacji spotykamy Castora, czyli tego zioma z początku świątyni. To gdzie jest w takim razie Pollux? Nasz bodzio Linda jak w psach ignoruje każde zagrożenie, bo jak dziadek pyta o dar, żeby w ogóle nas dopuścić do wyroczni delfickiej, to nasz blady niszczyciel ma to w dupie. Wtedy to pan wielki strażnik, czy za kogo on się tam uważa, odmładza się. Chyba moja teoria z oparami się potwierdza. Ściąga płaszcz, a tam jego braciszek syjamski, czyli Pollux właśnie. Bardzo rozbawiło mnie to, że Kolo ma taki sam głos jak kanonierzy w Warcrafcie. No boss Nie fight. będziemy tolerować twojego zuchwalstwa. Chcemy rozwalić te przeklęte szkielety, ser. Cała wioska aż się od nich roi. Bijemy dziada, a w trakcie walki ten większy traci przytomność, narośl zaczyna nim sterować, lewitować i odprawiać czarną magię. Boss fight kończymy amputacją magika w locie. Dosłownie w locie, bo cała świątynia się wali. Jeden kopniak w jednorękiego gnoma i zgarniamy struchły amulet Uroborosa. Wpada też trofka, Kłato nie żyje. Amulet pozwala cofać czas w określonych miejscach, co służy głównie w zagadkach typu naprawa posągu czy mostu, co jest wymagane do dalszego postępu. Trafiamy na nasz cel, czyli wyrocznie. Trochę przypał, że jest zmiażdżona przez głazy, ale na szczęście ma tyle pary, że zdradza parę faktów. Raz, czasu nie da się cofnąć i rodzina jest muerto jak była. 2, ten czarny ludek z początku to Orkos, syn Furii. 3, jak chcemy pokonać Furię, to trzeba dymać na Delos, bo tam są oczy prawdy, które uodpornią nas na iluzję 3 siostrzyczek. No i potem sobie umiera, bo oczywiście wyrocznia to jakiś gigabyt i nie możemy amuletem jej potraktować. No co się dziwisz, no tak jest i koniec. Tak więc, kierunek Delos, wracamy podziemiami do zbiornika i tam rozwiązujemy zagadkę dzięki mocy, którą dopiero odblokowaliśmy. Naprawiamy koło młyńskie i aczyk złota rączka jest nasz. Nurkujemy w głębiny i dostajemy się do groty, w której jest port i stateczki. Gadamy z Orkosem, ale szczerze mówiąc to gówno mnie obchodzą jego intencje. Fabuła w tej grze trzyma się na 3 plastrach i woskowinie z uszu Shreka, naprawdę. A żeby jeszcze trochę namieszać, to znowu skaczemy w chronologii i wracamy do momentu z samego początku gry, czyli do teraźniejszości, gdzie Kratos podniósł amulet po eliminacji pierwszej z Furii, Megairy, a teraz wiemy, że należał do starej Prukwy z Delf. Kolejna Furia znowu próbuje nas oszukać iluzją, że stary czy tam Leonidas, czy kto to tam szefuje aktualnie wsparcie, chce nas uhonorować. Kratos tylko wali spartańskiego kopa. Tak więc Kratos nie chce ani honorów, ani dupeczek. Druga Furia się zwija, a my przebijamy się dalej przez więzienie. Zaraz potem po jednej z potyczek zgarniamy Achika, bo zupa była zasłona. Z tego co zrozumiałem, to trzeba do tego ubić 25 oponentów, gdy pasek rage'u w prawym dolnym rogu jest wypełniony. Dziwne, że wpadło tak późno, ale przynajmniej wiemy, że tłumacze wiedzą, jak nazwać te trofki, nie? Wskakujemy do komnaty męczennika. W trakcie zagadki możemy owego męczennika rozrywać i regenerować w kółko. Tylko za to zgarniamy wygnidy! Zgaduję, że jest to nawiązanie do... Oh my god! They killed Kenny! You bastard! Ludzie kultury. Wpadamy na uwięzionego skrybę oznajmującego, że czarny ludek zdradził swoje matki. W sumie to jak to jest? We trójkę go rodziły? Czy to po prostu taka zwariowana rodzinka? Nie wchodzę w szczegóły, nie chcę blokady filmu Okok.
Furie były kiedyś sprawiedliwe, ale przez Aresa już nie są i lubują się w Sadomaso. 3 potężne dominy. Co? Chwilę później znowu spotkanie z którąś z bab. Tyzyfona lub Alekto, ale nie pamiętam która to która już szczerze mówiąc. Nasyła na nas duchowego Oreła, a my wyrywamy z niego kamień. I następny skok w czasie. Tym razem 2 tygodnie przed dopływamy stateczkiem do Delos, gdzie wyspa okazuje się po prostu wielkim posągiem z latarnią. Na miejscu ta sama śpiewka, czyli wybijanie każdego kozła, cyklopa czy tam innego pomiotu, co stanie na drodze, jakieś drobne łamigłówki, aż nie wskoczymy na rękawicę Apollona. Wtedy to doświadczamy kolejnych iluzji zesłanych przez sługi Aresa. Ale chyba kończą mi się pomysły, bo znowu udają legionistów i że ma wracać do ojczyzny, bo tam jego miejsce. Wyżynamy wszystkich, a oszczepami obrzucamy Megairę. W krótkim quick time evencie traktujemy ją jak Jacek Kaczmarski swoją rodzinę i na końcu ucinamy rękę. I dlatego w pierwszej sekwencji gry ona już tej rączki nie ma. Linda się jej pozbył, Normalnie, bo to zła kobieta była. potem dołącza reszta siostrzyczek i je też pierzemy po mordach. Niby jedną zabijamy, ale oczywiście to iluzja, a Kratos dostaje lepką substancję na twarz. Wtedy ratuje nas już nie tak czarny ludek Orkos, a potrafi cwaniaczek się teleportować jak Nightcrawler z X-Menów. Nawija, że baby zniszczyły jedyną drogę do latarni, trzeba szukać innej. Finalnie dostajemy kamyk, co pozwala zostawić nieruchomego klona protagonisty w zagadkach i dodatkowo atakować w walce. A na końcu całej sekwencji wpada trofka kumple przed babami. Pamiętam jak w okolicy premiery Ameryczka się zesrała, że nazywał się on Bros Before Hoes i dlatego zmienili go na Bros Before Foes. Po wspinaczce przez cały posąg wskakujemy na konstrukcję, która nazywa się śrubą Archimedesa. Stawiamy klona na jednym z przycisków, żeby winda jechała do góry. Raz na jakiś czas będzie znikać, więc w razie potrzeby po prostu stawiamy go jeszcze raz, w międzyczasie wybijając oponentów. Gdy udaje się dostać na sam szczyt bez otrzymania obrażeń od ognia ze ścian, to zgarniamy trofkę ognioodporny. Wspinamy się przez żebra Apollona do pieca. Korzystanie z kamulca, którego otrzymaliśmy wcześniej od Orkosa w trakcie walki, owocuje osiągnięciem... Cześć kolego? Za co jest ta trofka? Co to tu chodzi? Już tłumaczę Gabciu z przeszłości. Trzeba użyć tego kamienia 10 razy. W tym samym pomieszczeniu otwieramy boksa z ostatnim już piórem Feniksa, które maksuje pasek many i wpada pucharek niczym piórko. Od razu rozpalamy piec, co otwiera nam kolejną sekwencję wspinaczkowo-platformową. W jej trakcie leci opening skrzyneczki, dostajemy Legendary Drop, czyli ostatnie oko Gorgony i analogicznie zgarniamy oczy zwierciadłem duszy. Docieramy na szczyt, tam dłuższa bijatyka i wyciągamy wielkim łańcuchem latarnię posągu. Żeby zdobyć następne trofeum musimy przenieść się do parku wodnego Tropicana w hotelu Gołębiewski i zjechać po zjeżdżalni bez wpadki. Nieskromnie się przyznam, że mi się to udało za pierwszym razem, śliskie podeszwy są w naszych rączkach. Teraz musimy nakarmić piec kozłoludami, więc to też czynimy, dzięki czemu dostajemy się na szczyt posągu. Małe czary-mary i naprawiamy głowę kolosa. Pakujemy się do niej, zagadką uwalniamy jakiś laser, który wali w latarnię. Wydostajemy się na czoło i Chimera / Manticora Airlines dostarcza nas do latarni. Walimy Cerbera na sukę i mamy przed sobą cel wycieczki, czyli oczy prawdy. No i tutaj pan Orkos nam mówi, że wyrocznia delficka to była jego dupeczka, co ogarnęła, że Ares z furiami chce przyjąć olimpowską kwaterę. Ale oni ogarnęli co się święci, wyłupili jej ślepia i schowali właśnie na Delos. Tak więc chodzi o zemstę. No dobra. Następnie zabawa z dźwigniami i wajchami, otwieramy wrota na wielkie kamienne cyce i zgarniamy z puchy artefakt. Nagle platforma zaczyna zjeżdżać, ale się blokuje jakimś syfem od furii. Używamy oczu prawdy, żeby to usunąć, za co wpada, sprawiedliwość jest ślepa. W tym momencie platforma zamienia się w arenę walki i rozpoczyna się wyzwanie Archimedesa. Jest to chyba najcięższa batalia w grze, seria z 3 starć na shiftującej mapie. W trakcie eksterminacji wrogów zgarnąłem pucharek za uderzenie 100 oponentów używając kamulca przysięgi Orkosa. Ledwo, bo ledwo, ale z pojedynku wychodzimy zwycięsko. Kończąc sekwencję zgarniamy pucharek, następnym razem idź schodami. Zamykamy wrota z widokiem na cycaty posąg, coś tam klikamy, ale za cholerę nie pamiętam już co. Poleciał totalny brute force. Zjeżdżamy windą i podnosimy artefakt. Jest ich w grze 10, ale z reguły są umieszczone w oczywistych miejscach.
Grając pierwszy raz nie pominąłem żadnego, w każdym razie za całą kolekcję otrzymujemy... Spadaj Drake, to nie twoje. Takie śmieszki z Uncharted poza kontrolą. Otwieramy bramę, a gdy wszystko się już uda, pojawiają się furie z pojmanym Orkosem i zabierają nam każdy ze zdobytych artefaktów, czyli amulet, kamień i najważniejsze, czyli oczy prawdy, oraz zabierają Kratosa do pierdla. Tu kończy się flashback trwający 80% gry, a my wiemy, o co w ogóle chodzi z tym więzieniem. Wracamy do teraźniejszości, do momentu, gdzie pan Linda odzyskał kamień od klonowania. Jedna walka, pakujemy się do fortecy Furii i znowu Alecto próbuje nas zabajerować iluzjami, tylko tym razem już nie ladacznicami i prostytutkami, a żonką i dzieckiem. Ale nasz Woj to sprytny chłop, rzuca 20 na kradzież i podpierdziela oczy prawdy z pasa Furii. Czas na finałowe starcie. W magiczny sposób Alecto zmienia się w Krakena. Lądujemy na statku i łupiemy wodne monstrum oraz pomniejsze mopki. W tym miejscu wywaliliśmy home run na jakimś pechowym legioniście spały za statek. Gdy pokonamy bestię, cała iluzja znika i znowu stajemy twarzą w twarz z wysłanniczkami Aresa. Odtwarzamy legendarny film z prehistorii polskiego YouTube'a na Tyzyfonę. Udusiłem żonę, leży w garażu. Zaraz po tym wykańczamy ostatnią z Domin, królową Furii, Alecto. Wszystko się wali, zaczyna się ostatnia cutscenka, a my zgarniamy 2 pucharki. Unieważniona przysięga za ukończenie gry oraz legendarny wojownik za to samo, ale na hardzie. Jako że cała historia już za nami, zaczynamy clean-up. Na początku coś prostego. Ładujemy się w 19 rozdział z Chapter Selectu. Od razu pojawiamy się przed wielkim kamulcem, musimy mieć rozwinięty elektryczny enchant na 2. poziom i spamujemy L1 plus trójkąt. Z jakiegoś powodu ten jeden cios nabija licznik ciosów. Klikamy tak i klikamy, aż nie nabijemy 1000 ciosów i nie wpadnie. Jestem hardcorem! Next, ładujemy się znowu w sam początek opowieści i biegniemy, aż nie wpadniemy na pierwszego zwykłego oponenta. Musimy utrzymać pełny wskaźnik gniewu przez 2 minuty. Ja to zrobiłem tak, że naładowałem cały, biegałem w kółko i atakowałem raz tego samego przeciwnika, żeby wskaźnik nie zjeżdżał. Po 2 minutach otrzymujemy stary lecz się. Dosłownie w tym samym pomieszczeniu zgarnąłem spuszczony ze smyczy. Polega na złapaniu oponenta, rzucie nim, uderzeniu i szarży. Przez całą grę nie używałem ostatniej, czyli szarży właśnie. Głupi i bezsensowny pucharek. Teraz zaczynają się jaja, bo bierzemy się za jedyne osiągnięcie trybu online. Najzabawniejsze jest to, że w pudle z Gowem miałem taką super karteczkę z Network Passem do tej właśnie gry. Sęk w tym, że gra wyszła w 2013 roku, a ten kod był aktywny tylko rok od premiery. Możemy sobie taką przyjemność kupić w PlayStation Store. Ale że tak powiem i z góry przepraszam za wyrażenie, kogoś chyba pojebało, że wydam na to $10, tylko po to, żeby to odhaczyć. Moim rozwiązaniem było rozszerzenie PS Plusa do Premium, bo wersja na PS5 streamowana z PS3 ma w sobie tego pasa. Przy okazji złapałem dostęp do wielu klasyczków z PS2 wraz ze wsparciem trofek, więc super, pewnie niedługo z tego też coś się pojawi. W każdym razie w końcu udało się wejść w multi, który jest martwy jak Grzegorz Floryda. Na szczęście jedyne co musimy zrobić to ukończyć samouczek, który kończy walka z wrogiem kontrolowanym przez AI. Po całej akcji wpada przysięga krwi. Daj mi tą trofkę, błagam. Daj mi ją. No i mamy Gówno. Wyjdź. Tak. Nie chcę więcej multi. Nienawidzę tej gry. Jak dobrze, że już końcóweczka. Gówno prawda, bo zostały 3 pucharki, które niestety wymagały przejścia praktycznie całej gry. Pierwszy z nich to pomysłowy Dobromir, który wymaga naprawienia wszystkich zniszczonych skrzyń amuletem Uroborosa. Sprawdzam poradnik, widzę, że pominąłem tylko jedną. To chwila, moment i gotowe. Akurat była to pierwsza skrzynka, która się pojawiła, a ja jej po prostu nie zobaczyłem. Myślę sobie, wczytam rozdział na easy, zrobię co trzeba i baja, lecimy dalej. A jak ja się myliłem! Mianowicie, gra nie zapisuje tych statystyk globalnie i musiałem dymać od pierwszego do ostatniego boksa jeszcze raz. Jeszcze lepsze jest to, że mogłem tylko odpalić dany chapter na hardzie, bo właśnie taki poziom wybrałem na początku. Stwierdziłem, że w dupie z tym i odpalamy całą grę od początku na easy, bo tak będzie szybciej. Zrobimy w międzyczasie jeszcze 2 trofki, więc lecimy. Ostatnia skrzyneczka do naprawienia znajduje się w 19 rozdziale podczas wspinania się na stopę Apollona. Pomysłowy Dobromir, dobra, działa. Myślałem, że się coś zgliczowało znowu.
Się prawie zesrałem. Przez cały speedrunning rzucałem slow za pomocą amuletu Uroborosa jak tylko mogłem. W okolicach śruby Archimedesa wpadł Achik, stój w miejscu za zrobienie tego 100 wrogom. Gdzieś w internecie wyczytałem, że można to robić w kółko na tych samych przeciwnikach, ale u mnie to jakoś nie działało, więc rzucałem kiedy tylko umiejka nie była na cooldownie. O! To jest to! Ostatnim krokiem było ulepszenie wszystkich umiejętności na maksa jak w każdym gowie. Sęk w tym, że na hardzie dostajemy orbów potrzebnych do tego mniej niż na niższych poziomach trudności. Ja, żeby nie popełnić tego samego błędu 2 razy, to użyłem triku z neta. Podczas walki z furiami, zaraz przed zdobyciem kamienia do klonowania, jest moment, gdzie boss wchodzi na dach, a my musimy spartańskimi włóczniami go zestrzelić, a jak nie, to w kółko będzie przywoływać oponentów. Normalnie z nich nie dostajemy orbów, ale gdy użyjemy magii lodu Posejdona i wyeliminujemy ich zamrożonych, to zostawiają czerwone orby. Maną nie trzeba się martwić, bo z mobków lecą niebieskie. Ja dodatkowo używałem gniewu, bo w ten sposób zamrażamy jednego oponenta i analogicznie zgarniamy walutę. Chociaż możliwe, że na easy to nawet nie jest potrzebne, ale nie chciałem ryzykować, bo bym musiał 3 razy to gówno przechodzić. Jak już wszystko ulepszymy, to nie koniec, bo trzeba dojść do momentu zdobycia oczu prawdy, co jak zapewne pamiętacie jest praktycznie pod koniec gry, pomimo tego, że nawet ich się nie da ulepszyć. Gdy po wszystkim w końcu je podniesiemy, to wpada uzbrojony po zęby i upragniona platynka. Wybranie z bogów. Zrobione. Czy polecam komuś tą grę? Tylko i wyłącznie jeśli przeszliście wszystkie inne gowy z greckiej mitologii i wam mało. Nic dziwnego, że po tym seria zdechła na 5 lat i szukała nowego kierunku. Według mnie to najgorszy z tych starych gowów. Ja już pewnie tu nigdy nie wrócę. Ja pierdzielę, już nie muszę tego włączać. Jezu, jak super. Dzięki za dzisiaj. Jak zwykle zapraszam na TikToka, Discorda i Twitcha. Dodania lajka i subskrypcji. I czekajcie na nowe materiały. Siemka.